Cześć! Prowadzę Was teraz do miejsca w moim ogródku, które nie jest zbytnio reprezentatywne, ale jest samoobsługowe. Takie rośliny, które wymagają uwagi, są tylko dwie. Mam na myśli tą opatuloną rozplenicę japońską. Zobaczcie, tutaj ładnie rozrósł się barwinek, a tutaj chyba widać już wychodzącą piwonię. No i o te dwie rośliny dbam. A dzisiaj szczegółowo zajmę się tą właśnie rozplenicą japońską, tak abyście mogli troszkę się dowiedzieć, jak należy zadbać o tą roślinę właśnie początkiem wiosny. No bo wtedy ta roślina wymaga właśnie najwięcej uwagi. Jak widzicie, jest ona jeszcze zabezpieczona, no bo mogą się zdarzyć przymrozki, a ta roślina jest szczególnie wrażliwa na właśnie takie wczesnowiosenne przymrozki, które w każdej chwili mogą się zdarzyć. No to zapraszam na film o rozplenicy. Można powiedzieć, że rozplenica japońska to taka księżniczka wśród traw ozdobnych. Właśnie z uwagi na to, że trzeba o nią odpowiednio zadbać. Ja ściągnę jej teraz te białe szaty, aby przygotować ją do cięcia. Być może wiecie, że trawy ozdobne zwykle tniemy na początku wiosny. W przypadku tej księżniczki możemy ten proces opóźnić i uciąć ją nawet na przełomie kwietnia i maja. Tak prezentuje się rozplenica, która jest już pozbawiona zabezpieczeń, które miały ją chronić zimową porą. No to jak? Tniemy! Do tej księżniczki nie podchodźcie bez rękawic, ponieważ miewa ona humory i bywa bardzo ostra. Dlatego z pewnością nas pokaleczy, kiedy będziemy chcieli ją przyciąć. Rękawiczki najważniejsze oraz odpowiedni miecz. Co prawda z mieczem na księżniczki raczej się nie wybieramy, ale w tym wypadku będzie on niezbędny, aby przyciąć księżniczce te piękne blond włosy. No to zaczynamy. Chwytamy tą całą fryzurę, no i na wysokości około 5 do 10 cm przeprowadzamy chirurgiczne cięcie. Zobaczcie. Tak, obyło się bez krzyków i pisków. Jeszcze tutaj poprawimy. No bo księżniczka uznała, że jest to dla jej dobra. Te pozostałości z powodzeniem możemy wrzucić do kompostownika. Miecz, czyli taką oto piłkę ręczną, możemy teraz spokojnie oczyścić i schować do pochwy. Ale to jeszcze zdecydowanie nie jest koniec zabiegów pielęgnacyjnych. No bo zobaczcie, tutaj pozostało jeszcze sporo tych suchych pozostałości, jednak muszę jeszcze użyć piłki. No i to wszystko trzeba pousuwać, tak żeby środek rośliny, tej kępy właściwie, był suchutki. Najlepiej zrobić to ręcznie, w rękawicach, przy okazji usuwając wszystkie chwasty, które chciały tutaj dostać się do korony tej księżniczki. Roztrzepujemy jej troszkę fryzurkę i wszystkie takie wilgotne źdźbła wyczesujemy. W tym
etapie możemy również podzielić sobie tą kępkę, jeśli chcemy uzyskać kolejne rośliny. Ja tego nie będę robił, ponieważ moja rozplenica rośnie na tym stanowisku zaledwie 2 sezony. Pamiętam, jak jechałem po nią dosyć daleko, zrobiłem sobie taką wycieczkę rowerową, bardzo przyjemną, no i w ten właśnie sposób pozyskałem moją rozplenicę japońską, którą teraz muszę się zajmować. No i zobaczcie, tak wypielęgnowana rozplenica japońska jest gotowa na rozpoczęcie nowego cyklu wzrostu, zakończonego pięknym kwitnieniem, miejmy nadzieję oczywiście. A tutaj wśród tych pozostałości uchował się jeszcze jeden kwiatostan. No i zobaczcie, spróbuję go przybliżyć i zobaczycie wtedy, że ma on nasionka. I jeśli ktoś miałby ochotę rozmnożyć sobie taką rozplenicę japońską z nasion, no to one tutaj właśnie są i można sobie poeksperymentować. Na pewno jest to ciekawa alternatywa dla pozyskania takiej właśnie rośliny. A już na sam koniec możemy sobie obficie podlać naszą wypielęgnowaną roślinę. Najlepiej zrobić to nie do tej kępki, ale gdzieś tutaj na boczki, tak aby ta woda ładnie się tam dostała do korzeni. No i w sumie to wszystko. Miejmy nadzieję, że roślinka pięknie znów będzie rosła, prezentując swoje największe walory, czyli liście i kwiaty. Dziękuję Wam ślicznie za obejrzenie tego filmiku. Cześć!